Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Witam Was dzisiaj z przepięknej scenerii. Jestem w miejscowości Rzepiska, a są to okolice Zakopanego. Jestem na Podhalu, gdzie mamy przyjemność budować domy Mezzanine Smart w ilości 2 sztuk. Będzie to osada domów na wynajem. Nazywać się ona będzie Do tych Tatr. Czemu Do tych Tatr? No już powiedziałem, Rzepiska, Zakopane, ale zobaczcie, co jest za moimi plecami. Jaki przepiękny widok będzie się rozpościerał właśnie z tych domów, które tutaj mieliśmy przyjemność dla inwestora budować. Do tych Tatr, Rzepiska, okolice Zakopanego. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie w tej serii Q&A-owej, gdzie to Wy zadajecie pytania, a ja na te pytania odpowiadam. I dzisiaj mam tą przyjemność, że będę sobie chodził po pięknym polu. Za moimi plecami będą moje domy, a czasami za moimi plecami będą przecudowne Tatry. Zaczynamy. Pytanie numer 1. Pytanie numer 1 brzmi: czy spotykam się z klientami na działce przed podpisaniem umowy? Na przykład ktoś dzwoni, że jest zainteresowany budową domu i prosi o to, żebym do niego przyjechał i porozmawiał na ten temat. Otóż słuchajcie, w dzisiejszych czasach jest to po części sprawka COVID-u, że bardzo przyspieszył ten proces tych zmian. Mamy tą możliwość, że możemy 95% spraw załatwić online, co z kolei jest o wiele bardziej efektywne z punktu widzenia mojego, ale myślę też, że i Waszego, bo bardzo dużo pytań się ciągle powtarza. Więc ja z klientami oczywiście, że się spotykam, natomiast spotykam się na podpisanie tej umowy głównej, na roboty budowlane. Wtedy też jadę i dokonujemy tej wizji lokalnej. A w międzyczasie oczywiście klienci mają pytania, zadają je, ja odpowiadam telefonicznie, mailowo, bo to też jest ten kanał na YouTubie, żebyście czerpali z niego wiedzę. Także w ten sposób się też z Wami po prostu komunikuję. I fajnie też, że z tego korzystacie i doceniacie właśnie poprzez lajki, subskrypcje czy oglądanie właśnie tej mojej twórczości, którą Wam pokazuję, żeby przybliżyć temat budowania domów, przepisów prawa budowlanego. Ale tak jak wspomniałem, spotykam się oczywiście osobiście, jadę na każdą działkę przy podpisaniu umowy na roboty budowlane, a wcześniej załatwiamy tematy online. Jeżeli macie na przykład wątpliwości, czy na moją działkę można dojechać, to ja zawsze proszę, zróbcie zdjęcie, zróbcie krótki filmik. Już na podstawie tego jesteśmy w stanie z 98% dokładnością ocenić, czy nie będzie tam problemu z dojazdem. Także tyle, jeżeli chodzi o pytanie numer 1. Pytanie numer 2. Pytanie numer 2, już sobie przypomnę, pytanie numer 2. Pytanie numer 2. Czy Wy, jako klienci, musicie jechać do Warszawy, żeby podpisać umowę? No to już odpowiedziałem w pierwszym pytaniu, no bo ja jadę zawsze do Was na działkę, żeby tą umowę podpisać. Ale może rozbuduję troszeczkę to pytanie. Jeżeli Wy macie pytania, na przykład na temat domów, chcielibyście porozmawiać o pakietach, czy może o kolorach elewacji, a może o kolorach, nie wiem, blachy, stolarki okiennej, chcielibyście po prostu takie konsultacje po prostu zrobić, porozmawiać z nami o różnych opcjach, to oczywiście zapraszamy. Natomiast myślę, że najlepszym sposobem byłoby nie umawiać się w biurze, tylko umówić się w naszym domu pokazowym, który jest na ulicy Sosnowej 10 w miejscowości Grądy Szlacheckie. Jest to województwo mazowieckie, powiat wyszkowski, gmina Długosiodło. Jest to jakieś 80 km od Warszawy na wschód, trasą S8. My tam z Natalią w zasadzie mieszkamy. Ja bardzo dużo podróżuję z racji na obowiązki, ale bardzo często możecie mnie tam spotkać. Najlepiej napisać do mnie maila, że chcielibyście przykładowo w tych dniach przyjechać i wtedy się umówimy po prostu konkretnie. Ja z czystą przyjemnością z Wami się wtedy spotykam. Serdecznie zapraszam do naszego domu, bo mogę wtedy też pokazać na żywym przykładzie. A obok naszego domu pokazowego mamy w trakcie budowy dom Mezzanine Smart 50, więc macie w jednym miejscu 2 domy, 35 i 50. A oprócz tego na wiosnę zaczynamy kolejne budowy obok naszego domu pokazowego z domem 70-metrowym i Family Smartem 35, więc będziecie mieli po prostu w jednym miejscu taką dużą kumulację przeróżnych opcji, więc najlepiej spotkać się właśnie w tamtym miejscu. Pytanie kolejne, już mówię, jak ono brzmi. Jest to pytanie numer 3 i pytający pyta się, jak prognozujemy ceny na 2024 rok,
Czy one wzrosną, czy one spadną i jak to będzie wyglądało? No otóż inflacja w dalszym ciągu jest. To, że spada inflacja, nie oznacza, że spadają ceny. To, że inflacja była kiedyś, nie wiem, pół roku temu 18%, a teraz jest, nie wiem, 10%, to znaczy, że te ceny po prostu wolniej rosną. Moim zdaniem nie będzie żadnych obniżek, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. Ceny materiałów budowlanych, co prawda, ustabilizowały się obecnie, natomiast co będzie w 2024 roku, ciężko jednoznacznie prognozować, czyli o ile będą to wzrosty i czy w ogóle one nastąpią. Natomiast mogę śmiało powiedzieć, że taniej nie będzie. Jakby wszystkie dane, które my zbieramy z rynku, czytamy, analizujemy, mamy też swoje spostrzeżenia i kontakty z naszymi dostawcami materiałów, wszyscy powtarzają, że taniej nie będzie. Być może przyjdzie czas takiej stabilizacji, co byłoby dobre. Jeżeli będą wzrosty cen, to raczej nie przewidują tutaj drastycznych skoków, ale pamiętajcie, budując dom, jakąkolwiek, jeżeli robicie inwestycje w życiu, musicie zakładać moim zdaniem taki bezpieczny bufor gdzieś na poziomie 10%. Warto po prostu w tym portfelu sobie taką poduszkę trzymać, no bo zawsze coś się może w inwestycji, wiadomo, wydarzyć. Pytanie numer czwarte. Pytanie numer czwarte. Czy mieliście jakieś usterki w waszych domach? Na 100 domów? Oczywiście, że mieliśmy. No, kto by nie miał na 100 domów usterki? Natomiast co jest istotne w usterkach, w reklamacjach, w gwarancjach? No powiedzcie mi, co jest najważniejsze? Najważniejszy jest kontakt z tą firmą, czyli brak olewania klienta, odbieranie telefonów, odpisywanie na maile, bo problemy zawsze się mogą wydarzyć i nie jest to odkrycie Ameryki, że budując 100 domów, statystyka każdego dogoni, każdego. Natomiast ważne jest reagowanie, ważne jest odpisywanie, nie chowanie głowy w piasek i my nigdy, ale to nigdy czegoś takiego nie robiliśmy, żebyśmy udawali, że nas nie ma, bo coś się wydarzyło, bo rynna cieknie. Nieraz mieliśmy takie sytuacje, że klienci nam zgłaszali jakąś usterkę, a potem się okazywało, że to wcale nie była usterka, nie było to z winy Housemart, ale jechaliśmy, przyjeżdżaliśmy na tą budowę, obserwowaliśmy. Jeżeli coś trzeba było poprawić i nawet to nie była nasza wina, a już jesteśmy na miejscu, no to przecież nie zostawimy tego człowieka z danym problemem. Na przykład mieliśmy taką sytuację, że klientka nam zgłosiła, że cieknie z rynny. Nie, że z pustem, tylko że po prostu przelewa się przez rynnę. Myślimy sobie, no nie mam pojęcia, co się mogło wydarzyć. Jedziemy na miejsce, pojechaliśmy, co się okazało? Działka, oczywiście, no jest w lesie, dużo brzózek, przyszła jesień, liście spadły, zapchały tą rynnę. No przyjechaliśmy, to już jesteśmy, to już jej oczyściliśmy tą rynnę, ale nie była to w żaden sposób wina Housemart. Usterki oczywiście się zdarzają, na szczęście są to jakieś drobne usterki typu regulacja okien, właśnie coś z rynną, to są tego typu rzeczy, nie ma jakichś grubych problemów konstrukcyjnych, nie daj Boże i tak dalej. Domy są budowane z projektów, są poprzeliczane, więc tutaj absolutnie nie można się takich rzeczy obawiać. Jeżeli się zdarzają, to tak jak mówię, to są takie drobnostki a nawet jeżeli są to drobnostki, reakcja to jest najważniejsze i w ten sposób można poznać firmę, której zależy na kliencie, na wizerunku, na renomie, od tych, którzy budują z łapanki na zasadzie, nie wiem, poogłaszam się tam na jakichś lokalnych portalach, złapię klienta, to złapię, wezmę zaliczkę, nie wezmę. Mnóstwo jest takich przypadków na rynku, natomiast ja, tak jak mówię, bardzo zwracam uwagę na to, żeby z naszej strony zawsze był kontakt, niezależnie od tego, jaka by to była sytuacja. Ale się rozgadałem o tym, ale to jest bardzo ważne, po prostu dla mnie, ja naprawdę, uwierzcie mi, czasem po nocach nie śpię, żeby wszystko było tak, jak należy. No i słuchajcie, ostatnie pytanie. Klient pyta, jaką mam gwarancję ceny po podpisaniu umowy? 100%. Po podpisaniu umowy jako klient, tutaj jedzie sobie pan na takim traktorku,
może hałasować. Po podpisaniu umowy, czyli na te 3 miesiące przed wejściem na budowę, kiedy do Was przyjeżdżam, jest 100% gwarancji ceny, czyli niezależnie co by się działo, jeżeli chodzi o wzrosty cen, to Was jako klientów po podpisaniu umowy to po prostu już nie interesuje. Także tak to wygląda. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Szczery, prawdziwy, taki jak to, co robimy. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli podobają Wam się treści, które dla Was nagrywam. Pozdrawiam Was serdecznie z Rzepisk, gdzie budowaliśmy 2 domy Mezanin Smart. One są tutaj, za moimi plecami. A ja mam ten przepiękny widok, do którego się teraz odwrócę, żebyście to Wy przez chwilę mieli przepiękny widok i nie chodzi tu o mnie, tylko chodzi o Tatry. Trzymajcie się, budujcie domy. Cześć! Housmart. Jesteś u siebie.